Witam serdecznie dzisiaj po południu. ECB, PKB z USA i co nam mówi długoterminowy wykres, model wyceny amerykańskiego dolara. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zachęcam, tam na dole jest specjalny link, żeby się zapisywać na wydarzenie, które będzie miało miejsce wkrótce, czyli XTB Investing Master Class. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. ECB, PKB z USA i co nam mówi długoterminowy model wyceny amerykańskiego dolara. Ale na samym początku szybki komentarz po danych o PKB ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ to są dzisiaj najciekawsze informacje, jakie rynek dostał. Okazało się, że pierwsze wstępne dane za pierwsze 2 miesiące trzeciego kwartału pokazały wzrost na poziomie 4,9, wyżej niż zakładał konsensus rynkowy, czyli dane są naprawdę fantastyczne i sygnalizują, że ożywienie amerykańskiej gospodarki w trzecim kwartale, wcześniej sygnalizowane przez wskaźniki PMI, ISM, rzeczywiście jest potwierdzane przez PKB, a gdy dodamy do tego jeszcze fantastyczne dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku, które są tak dobre jak skrajnie optymistyczne prognozy, to ja myślę, że dzisiaj rynek giełdowy w Stanach Zjednoczonych będzie musiał bardzo dokładnie się określić. Teoretycznie na przestrzeni ostatnich tygodni w przeważającej ilości były przypadki dyskontowania dobrych danych jako złych, a złych jako dobrych. I teraz zobaczymy, czy faktycznie tak jest cały czas, czy też już odwrócił się znowu sentyment i on teraz sygnalizuje, że im lepsze dane, tym bardziej ryzyko będzie kupowane. Ja osobiście uważam, cały czas zakładając, że jest 75% prawdopodobieństwa kontynuacji wzrostów indeksów giełdowych do końca tego roku i w kolejnych miesiącach, że właśnie model klasyczny, tradycyjny zwycięży i dobre dane będą dobrze, korzystnie interpretowane przez rynki finansowe. No i jestem ciekawy, czy faktycznie tak będzie. Moim zdaniem te dane powinny dać nam dzisiaj bardzo ładną sesję na indeksach giełdowych, a zobaczymy, co z amerykańskim dolarem, ponieważ jeżeli rozpatrujemy amerykańskiego dolara na przestrzeni tego, jaka może być stopa procentowa po tych danych, to widzimy, że nie ma jakichś większych przesunięć. Jest tylko 35% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w tym cyklu podwyżek stóp monetarnych, podwyżek stóp procentowych. Natomiast na lipiec 2024 jest przewidziana pierwsza obniżka stóp procentowych. I to są dane 15 minut po tych publikacjach makroekonomicznych. I równolegle 15 minut wcześniej poznaliśmy dane dotyczące, czyli decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych i tutaj, tak jak zakładał konsensus, nie doszło do żadnej zmiany. Mamy stopy procentowe bez zmian i teraz w momencie tworzenia tego wpisu rozpoczyna się konferencja prasowa prezes Lagarde i zmienność może się jakaś pojawić, ale przede wszystkim myślę, że największym zaskoczeniem jest to, co się wydarzyło na danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych i to te dane będą dzisiaj determinowały wydarzenia rynkowe. A jak zobaczymy na perspektywy co do przyszłych stóp procentowych, to jest niecałe 10% szansy, procent prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek dalsza podwyżka stóp procentowych w strefie euro i także na lipiec 2024 roku przez rynek jest przewidywana pierwsza obniżka stóp procentowych. Zobaczymy, jak te prawdopodobieństwa się zmieniły i jutro rano w tym materiale porannym będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. Już do tego materiału w szczególności zachęcam. Drodzy Państwo, przed rynkami naprawdę fascynujący czas na dyskontowanie danych makroekonomicznych, a teraz zobaczmy, jakie są dalsze perspektywy i co rynek sądzi o tym, co może się wydarzyć w strefie euro. Jak już wiemy, jakie są dane makroekonomiczne, jaka była decyzja Europejskiego Banku Centralnego, warto zwrócić uwagę, jakie są teraz oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. I w tym wypadku ewidentnie widać, że dopiero pod koniec przyszłego roku rynek spodziewa się pierwszej obniżki stóp procentowych, a jak widzimy na następnym wykresie, jakie były, toż samo pytanie było zadawane ekonomistom i oni odpowiadali także w taki sposób, sygnalizując nam, że dopiero pod koniec przyszłego roku spodziewają się jakiejkolwiek obniżki stóp procentowych. Co jest także ciekawe i dla rynku bardzo istotne, zmniejsza się suma bilansowa Europejskiego Banku Centralnego, podobnie jak Fedu.
Dlatego też to jest pewnego rodzaju zagrożenie dla popytu na ryzyko, dla hossy na giełdach papierów wartościowych. Natomiast kiedy zobaczymy, jak rynek spodziewa się, jakie są oczekiwania, jakie będą oczekiwania inflacyjne w strefie euro w kolejnych miesiącach, kwartałach i latach, widzimy, że te oczekiwania inflacyjne cały czas są na podwyższonych poziomach. I to, co teraz także rynek bardzo skrupulatnie obserwuje, to jest spread, czyli różnica między oprocentowaniem włoskiej i niemieckiej obligacji 10-letniej. Na chwilę obecną jesteśmy w okolicach 200 punktów bazowych, czyli 2 punktów procentowych różnicy. Jeżeli ten spread rozszerzy się do wartości większej niż 250 punktów bazowych, to jak widać na wykresie, będzie to pierwszy sygnał ostrzegawczy, że coś negatywnego dzieje się we włoskiej gospodarce, że zagrożona jest także strefa euro i będziemy wtedy bardzo bacznie obserwować to, co się wydarzy na rynku w wycenie europejskiej waluty, no jaka będzie aktywność Europejskiego Banku Centralnego w sytuacji, kiedy takie ryzyko zaczęłoby się materializować. Jest coraz więcej materiałów, które właśnie sygnalizują, że warto obserwować ten spread, czyli różnicę w oprocentowaniu między włoskimi a niemieckimi obligacjami. I drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów, których kilka jest podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, ale najciekawszy, kiedy mamy taką naprawdę ogromną zmienność, duże wahania, niepewność, ryzyko geopolityczne, czyli jak w takiej sytuacji myślą zawodowi, profesjonalni traderzy, zawodowi inwestorzy. Ten materiał jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu i naprawdę warto go znać, żeby zmniejszyć ryzyko straty na rynkach finansowych i zwiększyć szanse na sukces na rynkach finansowych. Naprawdę ten materiał warto znać. Przypominam, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. I kiedy mamy już dane ze Stanów Zjednoczonych, mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, więc prześledźmy to, co się dzieje na głównej parze świata, co się dzieje i co może się wydarzyć na amerykańskim dolarze. Jak widzimy, w krótkim terminie rynek spadł poniżej poziomu 1,06 i stara się utrzymać poniżej tego poziomu, co sygnalizuje, że na razie nie ma tych czynników, które by sprzyjały europejskiej walucie, a wcześniejsze wybicie może być korektą. Jednak dopiero spadek poniżej poziomu 1,05 będzie dla mnie już wyraźnym sygnałem, że amerykański dolar ma potencjał ku temu, żeby się dalej umacniać. I ten wykres bardzo ładnie pokazuje w ujęciu długoterminowym, jak ważne wsparcia na amerykańskim dolarze, dolarowym indeksie, a na euro-dolarze opory zaczęły funkcjonować. Ten amerykański dolar na swoim indeksie, pokazując, jak ważne są te wsparcia, od których się odbiliśmy, sygnalizuje nam także, żeby patrzeć na siłę amerykańskiego dolara albo jego słabość przez pryzmat tego indeksu dolarowego. I w długiej perspektywie, w tym długim terminie są też pewnego rodzaju narzędzia, które pozwalają ocenić, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz zachowania się amerykańskiej waluty i właśnie taki raport się pojawił. Raport pokazujący model długoterminowej wyceny amerykańskiego dolara w oparciu o parytet siły nabywczej. Parytet siły nabywczej w dużym skrócie uwzględnia różnice w inflacji oraz oczywiście inne czynniki, które dają nam obraz tego, ile jesteśmy faktycznie w stanie kupić za jedną jednostkę danej waluty. I co ten nam model mówi? Że na przestrzeni ostatnich lat była presja na to, żeby amerykański dolar się umacniał. Natomiast teraz jesteśmy tak jakby w momencie przegięcia, zmiany tendencji na długoterminową falę osłabienia amerykańskiego dolara i w perspektywie naprawdę kolejnych lat ten model sygnalizuje nam, że parytet siły nabywczej daje większe prawdopodobieństwo osłabienia amerykańskiego dolara niż umocnienia. No i ta skala może przybrać naprawdę dość duże rozmiary. Naprawdę warto się zastanowić, czy faktycznie tak jest, zapisać sobie gdzieś ten wykres i do niego wracać. Przypominam, wszystkie wykresy, które są pobrane, żeby stworzyć te materiały, te po porannym materiale ukazują się na stronie acemarketu.com o godzinie 15:10, a te z popołudniowego materiału o godzinie 21:50 także na stronie www.acemarketu.com. Zachęcam gorąco do tego, żeby wracać i pobierać sobie te wykresy. Drodzy Państwo, jak jesteśmy już na amerykańskim dolarze, na euro, patrzymy na zachowanie amerykańskich rentowności obligacji, to co widzimy, że znowu zbliżamy się do tego, żeby przetestować opór w rejonie 5% na amerykańskich dziesiątkach.
Ten poziom jest bardzo istotny, bardzo ważny. Jak widzimy porównanie zachowania rentowności amerykańskich obligacji z parą dolar do jena, to jednoznacznie widać, że każda fala bessy na amerykańskich obligacjach pociąga za sobą także falę osłabienia jena japońskiego i ta korelacja jest bardzo silna. Ten wykres także warto sobie zapamiętać. Amerykańskie obligacje, które mogą dzisiaj znowu przetestować poziom 5%, będą miały dość dużo zachodu, żeby go pokonać. Rynek pokazał nam, że przywiązuje do tego poziomu dużą wartość. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze coś innego. Na całą amerykańską krzywą dochodowości, która jak wiemy od wielu miesięcy jest odwrócona, czyli te krótkoterminowe papiery mają wyższą rentowność niż środek czy też dalsza część krzywej dochodowości. I tutaj widzimy, jak zachowuje się ta krzywa dochodowości dzisiaj względem tej samej krzywej dokładnie miesiąc temu. Jak widzimy, na przestrzeni ostatniego miesiąca to środek, a zwłaszcza dalsza część krzywej dochodowości wyraźnie się podniosła, co oznacza także, że zmniejsza się ten poziom inwersji. A w sytuacji, gdyby zanikła w ogóle ta inwersja krzywej dochodowości, to za każdym razem, kiedy na przestrzeni bardzo wielu ostatnich lat dochodziło do takiej sytuacji, to przeważało nastawienie na to, żeby indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych spadały i te statystyki, które są w tle, bardzo ładnie to pokazują. Myślę, że także te wykresy, ta statystyka jest dla nas bardzo istotna, ponieważ zaczęłaby sygnalizować, że w takiej sytuacji wzrosłoby prawdopodobieństwo wystąpienia korekty spadkowej na indeksach giełdowych. Nie byłoby oczywiście pewności, ale takie prawdopodobieństwo by wystąpiło. Będziemy ściśle monitorować, kiedy to faktycznie się stanie. A sam indeks Standard & Poor's wczoraj, przekraczając poziom 4200 punktów, oddalił się od średniej 200-stosunkowej, od dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Dlatego też wydarzenia, które teraz się dzieją w geopolityce, mają to jest teraz ten główny czynnik, który powoduje niepewność i obawy. Jeszcze raz przypomnę, myślę, że na podstawie historii, gdyby doszło do jakiejś eskalacji konfliktu zbrojnego między Izraelem a jakimś swoim przeciwnikiem, to na przestrzeni historii wiemy, że te konflikty zbrojne raczej są krótkotrwałe, a nie jakieś długoterminowe, więc moim zdaniem rynek zinterpretuje taką eskalację w formie takiej, że wcześniej, kiedy sprzedawano plotki, teraz będą kupowane fakty i moim zdaniem taka będzie reakcja, jeżeli doszłoby na przykład do inwazji Izraela na strefę Gazy albo do jakiejś innej interwencji, bądź też eskalacji tego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Jak widzimy, rynek także koncentruje się na wynikach tych największych spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych i w ostatnim czasie wyniki studzą troszeczkę nastroje euforyczne. Nie można mówić o jakichś ekstremalnych poziomach wykupienia wskaźników. To jest dobra informacja dla tego sektora. Natomiast indeks DAX zachowuje się gorzej z powodu tego, że relatywnie euro także traci na wartości. Myślę, że ta korelacja jest dość dobrze widoczna. No i będziemy patrzeć, co się dalej tutaj wydarzy. Jeżeli rozpatrujemy rynek ryzyka, to rozpatrujmy także zachowanie ceny miedzi, chociaż tutaj na razie nic nowego się nie dzieje. Przypominam, poziom $8100 jest kluczowy i względem tego się pozycjonuje. Ryzyko geopolityczne odzwierciedlone jest nie tylko na ropie naftowej, ale przede wszystkim na złocie i gdyby doszło do lądowej inwazji, to w takiej sytuacji prawdopodobnie będziemy świadkami ataku na poziom $2000 z dużą szansą, że przebijemy ten poziom i utrzymamy się powyżej. Widzimy, że wyjście z kanału spadkowego o kilkumiesięcznej historii jest utrzymane. W krótkim terminie ropa naftowa oddaje, co pokazuje, że nie widać na razie napięcia i zwiększa się w takiej sytuacji szansa na jakieś wzrostowe odbicie, nawrót do tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych i to pomimo tego ryzyka geopolitycznego, o którym była mowa, nieco dłuższy termin faworyzuje także scenariusze prospadkowe. Natomiast co jest bardzo interesujące i znalazłem także raport pokazujący, że zapasy ropy naftowej na świecie ewidentnie spadają i teoretycznie powinno to dać wzrosty ceny ropy naftowej, ale na chwilę obecną, jak widzimy, ropa nie była w stanie nawet dotknąć poziomu $90 i się dłużej w tych okolicach utrzymać, a to naprawdę jest dobra perspektywa dla oczekiwań inflacyjnych dla banków centralnych. I z tych rynków zagranicznych warto także cały czas śledzić Bitcoina, ponieważ tam także bardzo dużo się dzieje, zmienność jest
cały czas ogromna. Jak widzimy, Bitcoin na poziomie $36,000 ma pierwszego ważnego Fibonacciego, czyli 38,2% całej fali Bessy. Jeżeli są analizy, które rozpatrują oscylatory techniczne, to część inwestorów zwraca uwagę, że wskaźnik RSI jest już na poziomach wykupienia. Jest to pierwszy taki przypadek od początku 2021 roku, ale moim zdaniem takiego wskaźnika nie wolno wykorzystywać w sytuacji, kiedy jest tendencja, kiedy jest mocny trend, ponieważ jak mówi sama nazwa, to jest oscylator, a on oscyluje od poziomu wykupienia i wyprzedania i dobrze jest go wykorzystywać w konsolidacjach, w horyzontach cenowych, a nie w silnych trendach. Ale warto także zwrócić uwagę, że rynek instrumentów pochodnych typu opcje pokazuje, że dopiero na poziomie $40,000 jest $500 miliarda zaparkowanych w opcji call na tej najbardziej popularnej kryptowalucie i moim zdaniem to właśnie na poziom $40,000 rynek będzie się koncentrował, jeżeli pójdzie kolejna fala wzrostowa tej najbardziej popularnej kryptowaluty. I na koniec polskie aktywa. Jak widzimy dzisiaj mamy nawrót do kupowania walut naszego regionu. Złoty także ma potencjał ku temu, żeby się umacniać. Polskie obligacje są kupowane, a warszawska giełda papierów wartościowych znowu imponuje swoją siłą, ponieważ znowu testujemy poziom 2100 punktów. Po niższym otwarciu inwestorzy wykorzystali to do kupowania. Wystąpił to był ewidentny przykład tak zwanego prawa longa. W sytuacji tendencji wzrostowej każde takie niższe otwarcie jest przez inwestorów wykorzystywane do okazyjnego kupna i to także właśnie dzisiaj wystąpiło. Jeżeli dzisiaj zakończymy dzień nad poziomem 2100 punktów, to moim zdaniem rynek jednoznacznie będzie sygnalizował, że czeka tylko pierwszej nadarzającej się okazji, żeby dalej rosnąć, żeby zaatakować ostatnie maksima, je pokonać, ruszyć do maksimów tegorocznych, maksimów hossy, żeby je także pokonać i ruszyć w kierunku najważniejszych oporów rejonu 2350-2500 punktów i moim zdaniem to jest właśnie scenariusz bazowy na kolejne tygodnie, do końca tego roku i na kolejne kwartały. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Najważniejszy raport poświęcony jest temu, jak w takiej sytuacji jak teraz, kiedy mamy dużą zmienność, zachowują się profesjonalni traderzy. Naprawdę ten materiał warto znać, przypominam, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu i zachęcam także wszystkich do tego, żeby zapisywać się na XTB Investing Masterclass. To wydarzenie będzie miało miejsce już wkrótce w listopadzie. Link specjalny jest tam na dole w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.